Witaj Tibijczyku w drugiej części ciekawych znalezisk na tibijskiej mapie. W pierwszej części omówiłem chyba najpopularniejsze znaleziska i chyba najbardziej znane. Jednak tym razem pokażę kolejne przykłady ciekawych miejsc, które znaleźliśmy podczas streamów na mapie oraz te, które sami proponowaliście w komentarzach pod pierwszą częścią filmu. Niektóre będą oczywiste, ale dla niektórych trzeba będzie już trochę wysilić wyobraźnię. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najładniejszego znaleziska chyba w tym zestawieniu. Wiele razy pewnie wybieraliście się klikać wazy w Horesty Tomb. Ja też. Nigdy nie zwróciłem nawet uwagi na to, że przed samym wejściem do tomby znajduje się ogromny skorpion. Sam Horestis ma wiele wspólnego z skorpionami, a ten konkretny to jakby strażnik całego grobowca lub zapowiedź tego, co nas w nim czeka. Udajmy się jednak na Poi, do najbardziej znienawidzonego chyba przez serwisantów questowych tronu. Czy zauważyłeś może, że pokój z tronem Pumina jest w kształcie ryby? Albo może raczej wieloryba? Nie trzeba też daleko szukać kolejnej ciekawostki, bo po wyjściu hur-upem na niewidzialne piętro na minimapie zauważył możemy ogromną literę I. Możliwe, że ekspiłeś kiedyś na Old Fortress, czyli nowym Hero Cave. Na samym dole można odnaleźć na minimapie twarz. Na piętrze -1 na tej samej miejscówce, również na minimapie, możemy zaobserwować smutnego szkieleta. Jak bardzo odciągane jest to skojarzenie? Nie wiem, ale posiada głowę oraz żebra, co w sumie zabawnie wygląda. Być może zapomnieliście, że istnieje coś takiego jak Grugard, ale to właśnie tam znajdziemy nasze kolejne znalezisko. Podczas misji w The Rookie Guard Quest musimy udać się do jaskini Królowej Pająków, by zdobyć jej sieć. W sumie misja nie jest trudna, ale jeśli przyjrzysz się minimapie w krypcie Królowej Pająków, to dostrzeżesz właśnie zarys pająka. Nie jest to izometryczny pająk, jak na Tibie przystało, ale jednak bardzo przypomina to jadowite stworzenie. Przenieśmy się na Drefie, gdzie znajdują się dwa kolejne znaleziska. Wokół pentagramu wspomnianego w pierwszej części możemy zobaczyć maskę kultistów, jak i diabełka. Jedno, jak i drugie znalezisko związane jest, że tak powiem, z kultistami lub członkami tibijskiej sekty. Występują tam kapłani krwi oraz inne stworzenia czczące demony. Maska czy też twarz symbolizuje kapłana, a mały diabełek demona, którego próbują przyzwać. Oczywiście to nieoficjalne informacje, ale na pewno te dwie znajdźki podbudowują mroczny klimat wokół całej Drefi. Kojarzysz może chrupki Monster Munch? Są to chrupki przedstawiające małe uśmiechające się duszki. Na Isabi w krypcie Sfinksów znaleźć możemy właśnie takiego chrupka, z tym, że się nie śmieje, ale raczej jest przerażony. Zapewne twarz pośród strażników krypt znalazła się tam całkowicie przypadkiem. A być może to wskazówka, jako że dana chrupko twarz to po prostu maska i zarazem wskazówka, że musimy odnaleźć maski, by przejść przez drzwi w krypcie. Chyba za bardzo popłynąłem, ale jednak chrupek w krypcie obserwuje mnie co hand. Podczas robienia bossów z Grave Danger Questu można zauważyć, że pokoje z dźwigniami na bossy wyglądają jak czaszki. Idealnie pasuje to do klimatu nieumarłych rycerzy właśnie z tego questu. Przejdźmy też do innego bossa, mianowicie Faceless Bane. Tym razem jednak nie pokój z dźwignią, a sama arena z bossem zawiera ciekawostkę. Płytki, które musimy aktywować, by móc bić bossa, ułożone są w kształcie serca. Jest to szczególnie widoczne na minimapie. Przenieśmy się teraz na Banutę, a dokładnie w jej podziemia. Na pierwszym piętrze wśród meduz, hydr i serpent spawnów znajduje się prawdziwy skarb. Nie chodzi tutaj o bramkę na 999 level, lecz o armię lizardzich posągów. Kamienne figury przedstawiające jaszczurzych wojowników, którzy pochodzą z orientalnych terenów Zao, to tibijska wersja terakotowej armii cesarza Qin Shi. Może nie jest tak liczna jak oryginalna armia, jednak i tak jest to ciekawe znalezisko. Kolejna ciekawostka nie będzie pewnie wielkim zaskoczeniem dla większości Tibijczyków, bo chyba każdy podróżujący między Venor a Darashią natknął się na to znalezisko. Istnieje szansa, że podczas podróży z kapitanem Fearlessem z Venor do Darashi po drodze natkniemy się na statek widmo. Będzie on pełen nieumarłych. Pod jego pokładem w jednej z trumien znaleźć możemy Plate Armor, a jeśli dopisze nam szczęście, to być może spotkamy tam również ducha kapitana statku, Captain Jonesa. Oczywiście jest to nawiązanie do Davy Jonesa, kapitana latającego Holendra z filmu Piraci z Karaibów. Oczywiście mamy też kilka propozycji od widzów, którzy podzielili się swoimi znaleziskami w komentarzach pod pierwszą częścią ciekawych miejsc. Waski91 wspomniał o drzewie z jabłkami na Femor Hills. Świetna uwaga. Racja, powinno się znaleźć w tym zestawieniu, zatem. Jabłoń wygląda jak zwykłe drzewo, które mijamy codziennie przemierzając mainland. Niby nic takiego, jednak nie jest to zwykłe drzewo. Próbowałeś kiedyś wyciągnąć z któregokolwiek z tibijskich drzew owoce? No raczej się to nie uda, chyba że udasz się właśnie na Femor Hills i przeszukasz to konkretne drzewo. Jest to jedno z niewielu drzew, które można otworzyć, a nawet schować tam coś do środka. Powiedziałem, że to jabłoń i to nie bez powodu. Jeśli nikt cię w tym dniu nie uprzedził i nie zabrał zawartości, to dodatkowo znajdziesz tam czerwone jabłka. Od siebie dodam jeszcze inne drzewo owocowe, które na pewno znają starzy wyjadacze i mieszkańcy Ruggardu. Nie można go otworzyć, ale po użyciu go jednorazowo dostajemy banana. Jest to tak zwany Banana Quest. Rychu Tibijczyk odnalazł też ciekawą anomalię minimapy. O dziwo również dotyczy ona dosyć oldschoolowego miejsca. Rest behemotów pod Cyklopolis na Edron na minimapie wygląda jak Beholder. Nie zwróciłem na to w sumie nigdy uwagi, ale nawet podobne. Wątpię, by było to celowe. Behemoty raczej nie mają nic wspólnego z Beholderami, a i w całym Cyklopolis nie znajdziesz ani jednego Bone Lorda. Mimo to, brawo za spostrzegawczość. HGGH dorzucił tego wszystkiego jeszcze jedną dziwną miejscówkę. A, i spokojnie, nie zapomniałem o niej. Miałaby nawet trafić do pierwszej części, ale jednak wydawało mi się to niestosowne.
No trudno, trafiła do tego zestawienia. Męskie genitalia można znaleźć w Fort Morgan Mines i to właśnie tam respi się co jakiś czas członek trójcy terroru, potężny Gaz Baran. Inni widzą tam serce. No ale nie wiem. Pod poprzednim filmem były jeszcze dwie propozycje. Sabat czarownic z Khazad-dûm rzekomo miał być w kształcie głowy czarownicy, jednak się tego nie dopatrzyłem. A i smok z wąsami, którego opisał Bubik, nie mogłem go również znaleźć. Jednak pewnie chodziło o smoka na Chosena. W trakcie tworzenia tego zestawienia kolega po fachu Itexo wrzucił na swój kanał również zestawienia z ciekawymi miejscami na mapie. Kilka z nich pokrywa się z naszymi znaleziskami, jednak ciekawymi przykładami, które u niego można było dodatkowo znaleźć, to na przykład właśnie smok na Chosenach Zao. I to właśnie o niej prawdopodobnie pisał Bubik. Chiński smok znajduje się dokładnie w jaskini z Chosenami pod Temple of Equilibrium. Jest to smok orientalny, czyli stwór z chińskiej mitologii. W sumie całe Zao jest w orientalnym stylu, więc taki smok idealnie tutaj pasuje. Tak samo jak do bossa zmutowanych nietoperzy Bruce Payne'a pasuje teren areny, na którym możemy z nim walczyć. Bardzo ciekawe znalezisko od Itexo. Ciężko mi go było znaleźć w ogóle na minimapie, ale w końcu się to udało. Ostatni ciekawy przykład od kolegi rycerza to płatek śniegu w miejscu, gdzie respi się Sushuka. W sumie to też bardzo pasuje w tym miejscu. Respawn znajduje się w zimowych terenach z Farground, a sama Sushuka to boss Ice Witchy. I to tyle w drugiej części ciekawych miejsc na mapie i na minimapie. Oczywiście, jeśli odnajdę jeszcze jakieś inne spoty, to być może powstanie trzecia część. Może i ty, Tibijczyku, znasz jakieś inne fajne ciekawostki związane z mapą. Śmiało, opisz je w komentarzu, a tymczasem ja się z wami żegnam i do zobaczenia na tibijskich szlakach.